While we're just waiting for the slides, Podczas gdy czekamy na slajdy, let me just say a word or two about who I am and just introduce myself to you. Pozwólcie, że kilkoma słowami się przedstawię Wam. Some of you already have met me in the past on other visits to Poland. Niektórzy z Was przy innych moich wizytach w Polsce mnie już poznali. But for those of you that I haven't met yet, let me just say a few words of introduction. Ale dla tych, którzy jeszcze mnie nie poznali, to pozwólcie, że się przedstawię. My scientific background is in geology. Moje tło naukowe to jest geologia. My first degree was in geology and biology. Tak, studiowałam najpierw geologię i biologię. And then I did a master's degree in paleobiology. Potem zrobiłem magistra w paleobiologii. And people look at me blankly and wonder what I mean by paleobiology. I jak mówię paleobiologia, to ludzie na mnie dziwnie patrzą i zastanawiają się, co mam na myśli, mówiąc paleobiologia. It's basically the study of the fossil record. To jest ogólnie badanie zapisu skamielin. And particularly the large-scale patterns that we see in the fossil record. A w szczególności te duże wzory, jakie możemy obserwować w zapisie skalnym. I work for an organisation in the UK called Biblical Creation Trust. Pracuję dla organizacji w Wielkiej Brytanii, która nazywa się tak właśnie, to jest Stowarzyszenie Biblijnego Kreacjonizmu. And our aim really is to help to equip the church. Naszym celem to jest pomoc zaopatrzeniu Kościoła, to help Christians to deal with this question of origins żeby zaopatrzyć Kościół w odpowiedzi w sprawach początków in a scientifically and theologically robust way. I żeby te dowody były naukowe i takie mocne. And if you want to find out more about my work, we have a Facebook group and a website that you can look up. Jeśli chcecie więcej się dowiedzieć na temat tego stowarzyszenia, to jest tutaj podany adres i strona facebookowa. The topic of this session is going to be geology. Tematem tego wykładu będzie geologia. And I want to address what is perhaps one of the most difficult challenges that faces biblical creationists. I chciałabym mówić o jednym z najważniejszych czy największych problemów, któremu muszą stawiać czoła biblijni kreacjoniści. The Bible is very clear. Biblia jest bardzo jasno mówi, that God created the earth and the universe and life. Że Bóg stworzył ziemię i wszechświat i życie. And that he created all things in 6 days. I że to wszystko stworzył w ciągu 6 dni. About 6,000 years ago. Około 6000 lat temu. And of course this young earth position stands in very marked contrast. I oczywiście ta pozycja czy ten pogląd młodoziemski stoi w znacznym kontraście to the old earth position, do stanowiska staroziemskiego, which says that the earth was formed by purely natural processes, który mówi, że Ziemia powstała przez tylko naturalne procesy, about 4.5 billion years ago. Około 4,5 miliarda lat temu. And for many people this is a really difficult issue to deal with. I dla wielu ludzi to jest bardzo trudny problem, z którym muszą się borykać. It's important to us as Christians. Ważnym jest dla nas jako chrześcijan. Because if the world really is millions of years old, ważne to jest dla nas jako chrześcijan, bo jeśli świat faktycznie ma miliony lat, then that means that death has been around in the world for hundreds of millions of years. To znaczy, że śmierć panuje na świecie od setek milionów lat. And that's completely contrary to what the Bible teaches. I to jest zupełnie sprzeczne z tym, co uczy Biblia. Which is that death came into the world because of Adam's sin. Bo Biblia uczy, że śmierć przyszła na świat przez grzech Adama. And this is why Christ came to die on the cross. I dlatego Chrystus przyszedł, żeby umrzeć na krzyżu. In order to bear the punishment for our sins. W celu, żeby ponieść karę za nasze grzechy. So this is really a kind of gospel problem. Więc to w gruncie rzeczy jest taki problem, który porusza samą Ewangelię. And it's an issue that ought to be of concern to all of us as Christians and not just to those of us who are geologists. I to jest problem, o którym powinni wszyscy chrześcijanie myśleć, a nie tylko geolodzy. But when we present this view to people, we face a problem. Ale kiedy przedstawiamy ten pogląd ludziom, natykamy się na pewien problem. Which we might call the plausibility problem. Ten problem nazywamy problemem wiarygodności.
This old Earth view is so ingrained in the scientific community Ten staroziemski pogląd jest tak zakorzeniony w społeczeństwie naukowym and also in the wider culture i też w szerszej kulturze, that for most people it just doesn't seem credible że dla większości ludzi wydaje się to być śmieszne, to question whether the Earth might be millions of years old, żeby podważać to, że świat ma miliony lat, or whether the rocks that geologists study albo podważać to, że skały, które badają geolodzy, were laid down over short timescales rather than over hundreds of millions of years. były układane tak naprawdę podczas krótkiego okresu czasu, a nie na przestrzeni milionów lat. And what I want to do in this talk I to, co chciałbym w tym wykładzie zrobić, is to suggest an approach to this question to omówić proponowane podejście do tej kwestii, that I think will help us to address this plausibility problem. które myślę, że pomoże nam stawić czoła temu problemu wiarygodności. The focus of my talk is going to be the Earth's sedimentary rock record, Celem, czy głównym, o czym głównie będę mówić, to zapis skał osadowych, which is regarded by many people as the main evidence for the old Earth model. Większość ludzi uważa ten zapis jako główny dowód na to, że Ziemia jest stara, bardzo stara. And I want to present one long argument in my talk I chciałbym przedstawić taki jeden długi argument w tym wykładzie, that the young Earth position który potwierdza to, że młodoziemskie stanowisko actually helps to explain what we see tak naprawdę o wiele lepiej wyjaśnia to, co możemy zaobserwować, much better than the old Earth model. lepiej niż model staroziemski. We know that the Earth's continents are covered with sedimentary rock, Wiemy, że kontynenty świata są pokryte skałami osadowymi, averaging about 1.5 to 2,000 meters thick, które mają średnio 1500 do 2000 metrów grubości. thinner in some places, thicker in others. W niektórych miejscach cieńsze, niektóre grubsze. We also know that these sedimentary rocks Wiemy też, że te skały osadowe were originally deposited by water, na początku były osadzane czy nanoszone przez wodę, at least in most cases, przynajmniej w większości przypadków, and they were deposited as layers of sand, clay, mud, i były nanoszone jako warstwy piasku, gliny, mułu. that were subsequently compacted and cemented I te warstwy były potem sprasowane i scementowane to form hard sedimentary rocks. i utworzyły twarde skały osadowe. And the question we need to address is this: I pytanie, które my musimy zadać, to takie. how quickly were these sedimentary rocks deposited? Jak szybko zostały naniesione czy zdeponowane te skały, jak szybko powstawały te skały osadowe? Were they laid down during a one-year flood and its aftermath, Czy były ułożone podczas jednorocznego potopu i jego następstw, which is what we can infer from the Bible, co czytamy w Biblii? or were they laid down over hundreds of millions of years, Czy układały się na przestrzeni setek milionów lat, as we deduce from radiometric dating? tak jak to dedukujemy z radiometrycznego datowania? And we need to say a word or two here about radiometric dating, I tutaj musimy kilka słów powiedzieć o datowaniu radiometrycznym, because these are the methods that geologists use ponieważ to są metody, których używają geolodzy, to assign dates of millions of years żeby przypisać daty milionów lat to the rocks that we find in the Earth's crust. skałom, które znajdujemy w skorupie ziemskiej. Radiometric dating uses the decay of naturally occurring radioactive isotopes. Radiometryczne datowanie używa rozpadu naturalnie występujących izotopów They're radioaktywnych. unstable Są niestałe and they decay over time, i rozpadają się wraz z upływem czasu. eventually forming stable daughter products. I w końcu tworzą takie stałe produkty córki. And geologists use this decay process as a kind of clock, I geolodzy używają tego procesu rozpadu jako rodzaju zegara. which they use to date certain types of rocks. I tym sposobem datują różnego rodzaju skał. In particular, these methods are used on what we call igneous rocks, W szczególności tych metod używa się do skał magmowych, things like lava flows, volcanic ash deposits, takich rzeczy jak wypływów lawy czy pyłu
pyłu wulkanicznego, which we find interbedded with the sedimentary rocks that we're interested in. Które są przeplatane warstwami skał osadowych. Now, only rarely can we directly date sedimentary rocks. I rzadko możemy przypisać datę skałom osadowym. But if we can date the igneous rocks, Ale jeśli możemy zdatować skały magmowe, which are associated with them, które są jakoś powiązane z tymi osadowymi, then we can deduce the time that the sediments were formed. to możemy wydedukować czas, w którym utworzyły się skały osadowe. At least this is the theory. Taka jest przynajmniej teoria. And I think we have to acknowledge that radiometric dates have a kind of plausibility about them for people. Myślę, że musimy przyznać, że daty radiometryczne są dla niektórych ludzi w jakiś sposób wiarygodne. For example, here we have the Grand Canyon in Arizona. Tu na przykład mamy Wielki Kanion w Aryzonie. And you can see I've labelled some of the igneous rock formations. I tutaj podpisałem niektóre skały magmowe, formacje skał magmowych. And their radiometric dates. I ich daty radiometryczne. So for example, the Cardenas basalt Więc na przykład has basalt, taki właśnie. It has a radiometric age of 1111 million years. Ma datę radiometryczną 1111 milionów lat. With an error bar plus or minus 81 million years. Z zakresem błędu plus minus 81 milionów lat. And the fact that we can put numbers on these rock units has a plausibility about it. I to, że możemy przypisać jakieś liczby tym formacjom skalnym, niesie ze sobą jakiś rodzaj wiarygodności. The error bars give a kind of air of precision. Te zakresy błędu dają nam taki pozór precyzji. Although we have to remember that precision is not the same as accuracy, of course. Ale musimy pamiętać, że precyzja to nie jest to samo co dokładność. And furthermore, when we look at the radiometric dates for these various rock units, Jak patrzymy na daty radiometryczne tych poszczególnych formacji czy jednostek skalnych, we find that they match the order in which the rocks were formed. Widzimy, że one zgadzają się z kolejnością, w jakiej tworzyły się te skały. So these rocks over here on the right-hand side Więc te skały tutaj po prawej have radiometric ages which are older mają radiometryczne daty, które są starsze than these rocks over here. niż te formacje skalne po lewej. And that matches the order in which we know these rocks formed I to zgadza się z kolejnością, w której wiemy, że te skały się tworzyły. based on other kinds of geological evidence. Wiemy to na podstawie innych dowodów geologicznych. So people look at these dates and they think this sounds very plausible. Więc ludzie patrząc na te daty myślą, że brzmi to całkiem wiarygodnie. How can we address this challenge to the young Earth position? Jak możemy sprostać wyzwaniu albo sprostać temu, stawić czoła temu stanowiskowi staroziemskiemu? Well, one way is to challenge the assumptions that underlie radiometric dating. Jednym ze sposobów to stawić czoła założeniom radiometrycznego datowania. There are various assumptions that have to be made. Są różne założenia, które trzeba mieć. About such things as the initial conditions, O takich rzeczach jak warunkach początkowych, or the rate of decay, albo tempa rozkładu, or the contamination of the samples that we're trying to date. albo zanieczyszczenie próbek, które datujemy. And this is the approach that some creationists have taken. I to jest podejście, które powzięli niektórzy kreacjoniści, And it has great value. które ma zalety swoje. If you want to read about some of these problems with radiometric dating, this book is highly recommended. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o datowaniu radiometrycznym, to tu jest książka, którą polecam. It summarizes the results of a number of research projects To podsumowuje rezultaty wielu badań, which showed that each one of these assumptions can be seriously challenged. które pokazuje, że każdy z tych założeń może być zakwestionowany. So that's one way to approach radiometric dating. Więc to jest jeden sposób, jedno podejście, jakie można mieć do radiometrycznego datowania.
But it's not the approach I'm going to take in this talk. Ale nie o takich podejściach chciałbym mówić dzisiaj w tym wykładzie. Because I think there's another way that we can challenge radiometric dating. Bo ja myślę, że jest inny sposób, w jaki możemy zakwestionować datowanie radiometryczne. And perhaps it's one that is more easily grasped by ordinary people who are not geologists. I być może to jest łatwiejsze podejście dla ludzi, którzy nie są geologami. And that's to ask whether radiometric dates really make sense. I to jest pytanie, czy radiometryczne datowanie ma w ogóle jakikolwiek sens. When we compare the results of these dating methods with other kinds of geological information. Czy ma sens, kiedy porównamy te wyniki datowania radiometrycznego z innymi dowodami czy z inną informacją geologiczną? So that's what I want to do in this talk. I o tym chciałbym mówić podczas tego wykładu. And I want to begin by thinking about sediment accumulation rates. I chciałbym zacząć od tempa akumulacji osadów. How quickly are sediments being laid down today? Jak szybko w dniu dzisiejszym odkładają się osady? Well, we can make some direct measurements. Możemy dokonać jakichś bezpośrednich pomiarów. There are various methods that we can use. Są różne metody, których możemy użyć. One method is to lay down a very distinctive layer of material. Jedną z metod to ułożenie bardzo wyraźnego materiału znacznikowego. So for example, this white clay layer. Na przykład tutaj mamy warstwę białej gliny. Maybe we can lay it down at the bottom of a lake. Być może możemy to położyć taką glinę na dnie jeziora. And then we can come back sometime later. I po jakimś czasie możemy wrócić. And we can measure how deeply that layer has become buried. I możemy zmierzyć, jak głęboko została ta warstwa pogrzebana. And we can estimate the rate at which the sediments are building up in the lake. I możemy oszacować tempo, w której osady się układają w tym jeziorze. Another method we can use is a sediment trap. Inną metodą, którą możemy użyć, to jest pułapka osadowa. So, for example, we can use these in rivers and oceans. Możemy używać takiego czegoś w rzekach czy oceanach. Sediment collects inside the trap. Osad zbiera się w pułapce. And we can use that sediment to estimate the rate at which the sediment is being deposited. I możemy użyć tych osadów, żeby stwierdzić, jak szybko osadzają się ogólnie osady. So what kinds of results do we get from these methods? Więc jakie rezultaty otrzymujemy z tych metod? Well, estimates range quite a bit depending on which environment we're studying. Te szacunki dość różnią się w zależności od tego, jaki rodzaj środowiska badamy. But generally, modern sedimentation rates Ale na ogół współczesne tempo sedimentacji range from less than 0.1 centimetre per year wahają się od mniej niż 1,1 cm na rok to more than 2 centimetres per year. do ponad 2 cm na rok. They most often average about 1 centimetre per year. Ale na ogół to jest średnio 1 cm na rok. So if you remember one number, remember that. 1 centimetre per year. Więc jeśli Easy number to remember. zapamiętać jedną z tych liczb, to pamiętajcie, że 1 cm na rok. Okay, that's a modern day average sedimentation rate. I to jest średnie tempo sedimentacji współczesne. What about sediments that were laid down in the distant past? A co z sedimentacją w dawnej przeszłości? Well, obviously we can't directly measure the rate at which sediments were laid down in the Earth's past. Oczywiście nie możemy bezpośrednio zmierzyć tempa sedimentacji w przeszłości Ziemi. For the obvious reason that we weren't there. Z powodu oczywistego, że nas tam nie było. So we have to rely on indirect methods. Więc musimy polegać na bezpośrednich metodach. And one of these methods is radiometric dating. I jedną z tych metod to jest datowanie radiometryczne. How does it work? Jak to działa? Well, here's an example. Tu jest przykład. Here we have a stack of sedimentary rock layers. Tu mamy kilka warstw skał osadowych. And we can see near the bottom of this stack of rock layers, there's a volcanic ash layer. Osadowych i innych. I widzimy na dnie tych warstw mamy warstwę wulkanicznego pyłu. And there's another one up here near the top. I jest druga taka warstwa pyłu wulkanicznego u góry. And these volcanic ash layers can be dated using radiometric dating. I te warstwy popiołu wulkanicznego mogą być zmierzone
czy zdatowane używając radiometrycznego datowania. In this case, the ash layer at the bottom gives a date of 545 million years. W przypadku tej warstwy na dole można przypisać jej wiek 545 milionów lat. And the one at the top gives a date of 495 million A u years. góry mamy datę 495 milionów lat. It's easy just to take one from the other, Łatwo odjąć jedną datę od drugiej and we get 50 million years. i dostajemy z tego 50 milionów lat. We know that there are 500 meters of sedimentary rocks between the two ash layers. Wiemy, że jest 500 metrów skał osadowych pomiędzy tymi dwoma warstwami wulkanicznego pyłu. So we can now work out this average sedimentation rate, can't we? Więc teraz możemy obliczyć średnie tempo sedymentacji. Okay, 500 meters of sedimentary rock 500 metrów skał osadowych in 50 million years na przestrzeni 50 milionów lat works out at 0.001 centimeter per year. daje nam 1/1000 centymetra na rok. Now, if you've been paying attention so far, Jeśli skupialiście się, you'll have podczas noticed tego, co something. mówiłem, You'll have noticed something very important, zauważycie coś bardzo ważnego. which is that these rates are very slow. Te tempa są bardzo powolne. Te tempo jest bardzo powolne. Okay, again, rates, sedimentation rates estimated using radiometric dating. I tu znowu mamy tempa sedymentacji obliczane na podstawie datowania radiometrycznego. They range quite a bit. Wahają vary. się dość znacznie. They range from less than 0.0001 centimeter per year Wahają się od 1/10,000 centymetra na rok to about 0.01 centimeter per year. do około 1/100 centymetra na rok, But most often they average around 0.001 centimeter per year. ale na ogół mają średnio 1/1000 centymetra na rok. Okay, now compare that to the direct measurements we made in the present day. Teraz porównajcie to do bezpośrednich pomiarów, jakie wykonaliśmy współcześnie. Remember, the average rate based on modern measurements was 1 centimeter per year. Średnie tempo współczesne to było 1 cm na rok. The average rate based on radiometric dates was 0.001 centimeter per year. Średnie tempo na podstawie radiometrycznego datowania to było 1/1000 centymetra na rok. There's a difference of 3 orders of magnitude between these Jest two tutaj numbers. różnica 3 rzędów wielkości pomiędzy tymi dwoma wynikami. That's a 1,000-fold difference. I to jest 1000-krotna różnica, That's a big discrepancy. czyli wielka rozbieżność. Another way to express this discrepancy Innym sposobem, żeby wyrazić tę rozbieżność, is to say if sedimentation rates in the past were the same as those today, to powiedzieć, że jeśli faktycznie tempo sedymentacji w przeszłości było takie same, jakie jest dzisiaj, which I think is an assumption most old Earth geologists would make, które myślę, że to jest założenie, które przyjęliby w większości staroziemscy geologowie, then there ought to be many times more sedimentary rock in the rock record than we see. to powinno być o wiele więcej skał osadowych w zapisie skalnym niż faktycznie mamy. There's nowhere near enough sedimentary rock for a world that's hundreds of millions of years old. Jest znacznie za mało kamieni osadowych dla Ziemi, która ma mieć setki milionów lat. And old Earth geologists are very well aware of this problem. I staroziemscy geolodzy są bardzo świadomi tego problemu. It's been discussed in the literature for a very long time. To od dłuższego czasu jest omawiane w literaturze. And one of the classic studies of this problem was by this geologist, Peter Sadler, Jednym z klasycznych badań przeprowadzonych na ten temat było przeprowadzone przez tego człowieka, Petera Sadlera, who's currently at the University of California at Riverside. który obecnie jest w Uniwersytecie Kalifornii. In 1981, he published a very important paper W 1981 roku wydał bardzo ważny artykuł, where he compiled more than 20 or nearly 25,000 estimates of sedimentation rates. On zgromadził około 25 000 oszacowań tempa sedymentacji, ranging from modern measurements made during a single hour które wahały się od ranging from modern measurements made in a single hour wahających się od
współczesnych pomiarów, które były zrobione podczas jednej godziny, an hour flood, did you say? Yeah, during an hour in a river flood. W ciągu jednej godziny podczas gwałtownego potopu, powodzi jakiejś gwałtownej. And they range right through to estimates of sedimentation rates over hundreds of millions of years. I aż do oszacowań rat sedimentacji na przestrzeni setek milionów lat. Based on radiometric dating. Bazując na datowaniu radiometrycznym. And when he plotted all of these estimates on a graph, I kiedy zapisał te wszystkie oszacowania na wykresie, he found that there was this huge discrepancy. odkrył, że była tam taka wielka rozbieżność. And in fact, the longer the time span he considered, the worse the discrepancy got. I im większy okres czasu, który on badał, tym większa ta rozbieżność się stawała. And this became known as the Sadler effect. I to jest znane jako efekt Sadlera. So what's the solution to this problem? Więc jakie jest rozwiązanie tego problemu? Well, the old Earth geologists have made a proposal. Staroziemcy geologowie zasugerowali jakąś odpowiedź. Their solution is that lots more sediment must originally have been laid down. Oni twierdzą, że na początku musiało być o wiele więcej osadu. But most of it must have been eroded away Ale większość tego osadu musiała ulec erozji. before it could be preserved in the rock record. Erozji zanim została zapisana albo zachowana w zapisie skalnym. Or to put it another way, Albo inaczej mówiąc, if the old Earth model is correct, jeśli staroziemski model jest właściwy, then the rock record that we see today to zapis skalny, który dzisiaj możemy zaobserwować, must be the product of only very brief episodes of sedimentation, musi być wynikiem jedynie szybkich okresów sedimentacji, interspersed with very long time periods przeplatanych bardzo długimi okresami czasu, of erosion or inactivity. w którym nie było erozji. And indeed, if you read the standard geological literature, this is Inactivity or activity? inactivity. Yeah, no activity. Że nie było. Yeah, yes. So, if you read the geological literature, this is indeed exactly what you find. Więc czytając literaturę geologiczną, to możemy znaleźć takie słowa. One very well-known British geologist was Derek Ager. Przepraszam, taki pogląd. Jednym z bardzo znanych brytyjskich geologów był Ager. In 1981, he wrote a very important book. W 1981 roku napisał bardzo ważną książkę. And one of his chapters in the book is devoted to this problem. I w jednym z jeden rozdział z tej książki poświęcił temu problemowi. And here's what he says. I mówi tak. The sedimentary pile at any one place on the Earth's surface Warstwa osadowa w jakimkolwiek miejscu na powierzchni Ziemi is nothing more than a tiny and fragmentary record jest niczym więcej, jak tylko malutkim fragmentarycznym zapisem of vast periods of Earth history. ogromnych okresów w historii Ziemi. This may be called, he says, Mówi, że to może być nazwane the phenomenon of the gap being more important than the record. zjawiskiem luki, gdzie luki w zapisie są ważniejsze niż cały zapis. That's very important. The gap is more important than the record. I to jest bardzo ważne, że luka jest ważniejsza niż zapis. And he also says this. I mówi też tak. If you study textbooks such as those produced by the geological societies, Jeśli przebadamy podręczniki takie, jak są produkowane przez towarzystwa geologiczne, you come inevitably to the conclusion dochodzimy do wniosku, that the rock record in any one place że zapis skalny w jakimkolwiek miejscu is a long record of sedimentation with occasional gaps. jest długim zapisem sedimentacji ze sporadycznymi lukami. But he goes on to say that's wrong. Ale mówi dalej, że to jest błędne. He says, I maintain a far more accurate picture Mówi, że ja popieram bardziej dokładną wersję is that the rock record is one long gap i uważam, że zapis skalny to jest jedna długa luka, with only very occasional sedimentation. w której jest jedynie sporadyczna sedimentacja. Perhaps an illustration will help us just visualize what these geologists are saying. Może ilustracja pomoże nam wyobrazić sobie,
Co mówią ci geolodzy? So they're proposing that we had occasional bursts of sedimentation. Oni proponują, że mieliśmy takie sporadyczne wybuchy sedymentacji, But between each of these sedimentation episodes, there were time gaps ale pomiędzy tymi epizodami sedymentacji były luki czasowe, when most of the sediment that was deposited was eroded away. w których większość sedymentacji, która została naniesiona czy ułożona, uległa erozji. So imagine we have some sediments laid down, Więc wyobraźcie sobie, że mamy warstwy osadów, but then there's a long time gap, ale potem jest długa luka czasowa. and most of those sediments are eroded away. I większość tych osadów ulega erozji. And then we have some more sediments deposited, I potem mamy znowu więcej osadów and again there's another time gap, i znowu jest luka czasowa and they're eroded away. i znowu ulegają erozji. And then we have more sediments laid down, I potem znowu nanosi się więcej osadów and more erosion, i jest więcej erozji, more sediments laid down, więcej osadów się układa, and more erosion. więcej erozji And what we end up with i w końcu mamy is the rock column that we see today, tą kolumnę skalną, którą dzisiaj możemy zaobserwować, but it's absolutely full ale of jest time gaps. przepełniona lukami czasowymi. And if this view of Earth history is correct, I jeśli ten pogląd ziemskiej historii jest prawidłowy, then we can solve the problem of the radiometric dates. to możemy rozwiązać problem datowania radiometrycznego. Because the sedimentation rates based on radiometric dating Ponieważ tempo sedymentacji w oparciu o datowanie radiometryczne would only appear to be unrealistically low by się tylko wydawał być nierealistycznie niski, because most of the record is missing. ponieważ większości zapisu brakuje. How much missing time are we talking about here? I teraz jak dużo czasu brakuje tutaj nam? Well, another geologist said this. Inny geolog stwierdził tak. Invariably, we find that the rock record Niezmiennie odkrywamy, że zapis kopalny requires only a small fraction, dotyczy tylko niewielkiej części, usually 1 to 10% zwykle od 1 do 10% of the available time, dostępnego czasu. even if we take account of all possible time gaps. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie możliwe przerwy w sekwencji, The universality and the magnitude of the shortfall are startling. uniwersalność tego zjawiska, a zwłaszcza wielkość niedoboru są zaskakujące. So think about this. Więc pomyślcie nad tym. Somewhere between 90 and 99% of geological time Coś około między 90 a 95% geologicznego czasu is missing from any rock sequence you look at. Brakuje tego czasu w jakiejkolwiek sekwencji skalnej, na którą popatrzymy. If the old Earth model is true, that has to be true. Jeśli model staroziemski jest prawdziwy, to musi być prawdą. But I want you to note something very important. Ale chcę, żebyście zauważyli coś bardzo ważnego. The long time gaps Długie przerwy czasowe and all of this missing sediment i cały ten brakujący osad are entirely hypothetical. są zupełnie hipotetyczne. Radiometric dating requires these things, Datowanie radiometryczne wymaga tych rzeczy, but they are not supported by the physical evidence. ale one nie są popierane dowodem fizycznym jakimkolwiek. In fact, to the contrary, A wręcz przeciwnie, the physical evidence provides powerful evidence against long time gaps. fizyczne dowody dają nam dowody przeciwko tym lukom czasowym. Because you see, time gaps should leave evidence. Ponieważ luki czasowe powinny dostarczać dowody. What would we expect to see if there'd been long time gaps? Czego byśmy spodziewali się widzieć, gdyby faktycznie były takie długie luki czasowe? Well, here we have in illustration A some sedimentary layers being laid down. Tutaj mamy w ilustracji A warstwy osadu, które się osadzają. But then there's a long time gap. Ale potem jest długa luka czasowa. And during the time gap, erosion takes place. I podczas tej luki czasowej mamy erozję. And the sediments are worn away. I te osady ulegają erozji. And we get valleys and canyons and channels. I powstają doliny i kaniony.
And then we have more sediments laid down in illustration C. I potem w C mamy więcej osadów, które się znowu naniosły. And we see the old erosion surface is now buried. I widzimy, stara powierzchnia erozji jest teraz pogrzebana. And then in D we have a second cycle of erosion and more sediments laid down. I w D mamy kolejny cykl erozji i potem znowu więcej osadów się osadziło. And what we should see in the rock record is this. To, co naprawdę powinniśmy widzieć w zapisie skalnym, to jest to. A very complex pattern. Bardzo skomplikowany wzór, With lots of evidence of erosion. który ma dużo dowodów erozji. But that's not what we see in the rock record. Ale to nie jest to, co obserwujemy w zapisie skalnym. What we actually see is what we find here in E. To, co naprawdę znajdujemy, to to, co widzimy na obrazku E. Where the layers are basically flat and horizontal unless they've been disturbed. Gdzie warstwy są płaskie, pionowe, w większości przypadków. And even where there's some evidence of erosion or a time gap, I nawet jak są jakieś dowody erozji czy luki czasowej, the layers are still flat. to warstwy są nadal płaskie. We don't see evidence of deep erosion. Nie mamy dowodów na to, że gdzieś nastąpiła głęboka erozja. Let's look at a real life example. Popatrzmy na prawdziwy przykład. This red rock layer here at the bottom is called the Moenkopi Formation. Ta czerwona skała na dole to jest formacja Moenkopi, And above it we have this rock unit called the Shinarump Conglomerate. a powyżej mamy taką jednostkę, którą nazywamy konglomeratem Shinaru. This photo was taken in Utah at Dinosaur National Monument. To jest zdjęcie z Utah. And you can see the boundary between these two rock layers is indicated by this dashed line. I widzimy linię styku pomiędzy tymi dwoma warstwami, która jest oznaczona przerwaną linią. And you'll notice that it's very flat. Możemy zaobserwować, że ta linia styku jest bardzo płaska. Now this contact is said to be an ancient erosion surface Ta linia styku ma niby być starożytną powierzchnią erozji, that represents a very considerable length of time. która ma reprezentować bardzo znaczący okres czasu. In fact, if we place these rock formations on a geological time chart, Jak postawimy, czy naniesiemy te formacje na geologiczny wykres czasu, here we have the Moenkopi, tutaj mamy Moenkopi, and up here we have the Shinarump, tutaj mamy ten Shinarum, and in between we have the question marks, pomiędzy nimi mamy pytajniki, and that represents the missing time, które reprezentują ten brakujący czas, according to the radiometric dates, which you see here in this column. na podstawie datowania radiometrycznego, które widzimy w tej kolumnie po prawej. So according to radiometric dating, Więc według datowania radiometrycznego there's maybe between 10 and 35 million years of missing time here. mamy tutaj między 10 a 35 milionów lat brakującego czasu. Now, is it really possible that so much time passed between these two rock layers? Czy jest to możliwe, że tyle czasu upłynęło pomiędzy powstawaniem ułożeniem się tych dwóch warstw skalnych? Geologists have studied this contact across much of Utah and Arizona. Geolodzy przebadali tą linię styku w dużej części Uty i Arizony. And as you can see, across most of this area, the contact remains very flat. I jak widać, na większości tym obszarze ta linia styku jest bardzo płaska. In fact, just below the contact, A tuż pod linią styku the geologists found these thin mud layers, geolodzy znaleźli te takie cienkie warstwy błota. and these thin mud layers can be traced about 50 kilometers. I te cienkie warstwy błota mogą być prześledzone przez 50 kilometrów. So they're very extensive, Więc są bardzo rozległe, but mud is very soft, ale błoto jest bardzo miękkie and it's easily eroded away. i bardzo łatwo ulega erozji. How did these mud layers just below the contact survive? Jak mogły przetrwać te warstwy błota tuż pod linią styku, When they were subjected to erosion for at least 10 million years? kiedy były narażone na erozję przez przynajmniej 10 milionów lat?
And if we look at the underneath of the Shinarump conglomerate, if we look at the underside, I jeśli popatrzymy na spód konglomeratu Shinarump, as we see here in this jak picture, tutaj w tym obrazku widać, you'll notice that the surface is covered with all of these strange bulges, zauważymy, że powierzchnia jest pokryta takimi wybrzuszeniami. and these form when the Shinarump conglomerate was deposited on top of the Moenkopi, A te powstały, kiedy konglomerat Shinarump ułożył się nad Moenkopi. the Shinarump sank down into the Moenkopi, Tego Shinarump wszedł troszkę do formacji Moenkopi and formed these bulges. i utworzył te właśnie wybrzuszenia. Now, how could that happen? Jak to mogło się wydarzyć? It must mean that the Moenkopi was still soft and unconsolidated. To musi znaczyć, że Moenkopi było w tym czasie, jak się Shinarump nakładało, musiało być dalej miękkie i niestwardniałe. And still water saturated Musiało być dalej nasycone wodą at the time that the Shinarump was laid down. w czasie, kiedy Shinarump się układał. And all of this evidence I wszystkie te dowody indicates that only a short period of time passed wskazują na to, że tylko krótki okres czasu przeminął. between these two rock formations, not 10 million years. Przeminął pomiędzy utworzeniem się tych dwóch warstw skalnych, a nie 10 milionów lat. And in fact, other geologists have commented on how puzzling these flat contacts really are. Inni geolodzy też komentowali fakt, że to jest bardzo zagadkowa sprawa. Geologists have a name for these contacts. They call them paraconformities. Geolodzy mają nazwę na te linie styku i nazywają je parakonformacjami czy parazgodnościami. And this geologist, Norman Newell, I ten geolog Norman Newell says a puzzling characteristic of these flat contacts mówi, zaskakującą cechą tych linii styków is the general lack of physical evidence of subaerial exposure. jest ogólny brak fizycznych dowodów na ekspozycję podpowierzchniową. Traces of leaching, scour, channeling, gravels. Brakuje tu śladów głębokiego wypłukiwania, wymywania, żłobienia All tend to be lacking. i brak nawet śladowych resztek żwiru. These boundaries are only identifiable by fossil evidence. Te granice są jedynie można je zidentyfikować dzięki dowodom paleontologicznym. In other words, we don't see the physical evidence of erosion that we expect to see. Innymi słowy, nie mamy tutaj dowodów erozji, których spodziewalibyśmy się widzieć. And these flat contacts are very common. I te linie styku są bardzo powszechne. They're found throughout the record and across the world. Można je znaleźć po całym świecie w zapisach skalnych. Here's the Grand Canyon again in Arizona. Tu mamy znowu Wielki Kanion w Arizonie. And here I've highlighted 3 of the time gaps. I tutaj zaznaczyłem 3 linie styku, 3 luki czasowe. There are actually many, many others in Grand Canyon, but these are just 3. Naprawdę jest ich o wiele więcej, ale tu mamy tylko 3 przykłady. And they range from 6 million year time gap here Wahają się od 6 milionowych luk czasowych to 14 million years here poprzez 14-milionowe luki czasowe to 100 million years here. po 100 milionowe luki czasowe. I've actually rafted along the Colorado River. Ja osobiście przepłynąłem rzekę Colorado. And I've been able to see this contact quite close. I miałem możliwość zobaczyć tą linię styku z bliska. And it's basically flat. I jest płaska. There are a few small channels in places. Jest tam kilka małych żłobień w niektórych miejscach. But there may be no more than 30 meters deep. Ale one nie mają więcej niż 30 metrów głębokości. How much erosion should we expect in 100 million years? A jak dużo erozji byśmy się powinni spodziewać na przestrzeni 100 milionów lat? Well, if we think about the rate at which erosion happens today, jak zastanowimy się nad tempem erozji, nad dzisiejszym tempem erozji, we can work out how much erosion we'd expect in 100 million years. możemy wyliczyć, jak dużo erozji byśmy się spodziewali na przestrzeni 100 milionów lat. And we'd expect about 3,000 meters of rock to be eroded. I spodziewalibyśmy się, że około 3000 meters. 3000 metrów by uległo erozji.
The Grand Canyon itself is 1,600 meters deep. Sam Wielki Kanion ma 1600 metrów głębokości. So we'd expect erosion twice the depth of Grand Canyon. Więc spodziewalibyśmy się erozji 2 razy głębszej, erozji dwukrotnej głębokości Wielkiego Kanionu. But the contact has erosion of maybe 30 meters. Ale ta linia styku ma erozję około 30 metrów jedynie. It doesn't make any sense. Więc to nie ma ogólnie sensu. Here's another couple of examples. Tu jest kolejnych kilka przykładów. This is a place called Dead Horse Point in Utah. This is still the Colorado River. To jest dalej rzeka Colorado, to jest w Utah. And here we have a 10 million year and a 20 million year time gap. I tu mamy 10-milionową i 20-milionową lukę czasową. And again you can see how flat these contacts are. I znowu widać, jak płaskie są te linie styku. In 20 million years we'd expect 600 meters of erosion. 20 milionów lat spodziewalibyśmy się 600 metrów erozji. And to put that in context, I żeby włożyć to do kontekstu, the canyon of the Colorado River here is about 600 meters deep. to sam kanion rzeki Colorado ma około 600 metrów głębokości. Why don't we see evidence of erosion at that contact? Dlaczego nie widzimy dowodów erozji na tej linii styku? Here's another example from Utah. Tu jest kolejny przykład z Uty. Here we have a rock formation called the Cedar Mountain on top. Mamy formację skalną Góry Cedrowej. And then at the bottom we've got a formation called the Morrison Formation that has famous fossil dinosaurs in it. A pod spodem mamy formację, którą nazywamy formacją Morrison, w której jest dużo skamielin dinozaurów. And the boundary between the two represents a 20 million year time gap. I granica między tymi dwoma formacjami reprezentuje 20-milionową lukę czasową. And this flat contact is remarkably widespread. I ta płaska linia styku jest bardzo dalekosiężna, bardzo rozciągnięta. You can trace it almost 600 kilometers into New Mexico. Można ją prześledzić do 600 kilometrów aż do Nowego Meksyku. And in fact in New Mexico all of the Cedar Mountain Formation is missing as well. A w Nowym Meksyku nawet brakuje całej formacji cedrowej. So the time gap is... Przepraszamy na moment, musimy wymienić baterię, bo taki Ah, pogód. battery. Okay. So in New Mexico, the whole of the Cedar Mountain Formation is also missing. Więc w Nowym Meksyku brakuje całej formacji cedrowej. And the time gap is 40 million years. A tam luka czasowa to 40 milionów lat. And you can trace that flat contact another 200 kilometers. I można tą płaską linię styku kolejne 200 kilometrów prześledzić. And we often find these flat contacts are really extensive. No i często znajdujemy takie właśnie linie styku, które są bardzo rozległe. This is a particularly impressive example, I think. To jest bardzo imponujący przykład, moim zdaniem. The time gap between these two rock formations in this cliff Linia styku pomiędzy tymi dwoma formacjami skalnymi na tym klifie is 200 million years. to 200 milionów lat. There are 6 entire geological periods missing. W niej brakuje 6 całych epok geologicznych. And yet the contact is still remarkably flat. A jednak linia styku jest dalej bardzo płaska. We'd expect erosion maybe 4 times the depth of Grand Canyon. Spodziewalibyśmy się tam erozji 4-krotnej głębokości Wielkiego Kanionu. And we find these flat contacts in other parts of the world, such as New Zealand. I znajdujemy takie płaskie linie styku w innych miejscach na Ziemi, też w Nowej Zelandii. This time gap is somewhere between 3 and 14 million years. Ta linia styku ma około od 3 do 14 milionów lat. And you can trace it across southern Australia Przepraszam, reprezentuje lukę czasową od 3 do 14 milionów lat. and Papua New Guinea. I można to prześledzić po całej Australii, Nowej Gwinei. So again, very extensive. Więc znowu linia styku jest rozległa. This example is a bit closer to home for me. Ten przykład jest trochę bliżej mojego domu. This is in Britain, in South Wales. To jest w Brytanii, w pięknej południowej Walii. And here we have a time gap of 10 million years. I tu mamy lukę czasową 10 milionów lat. This was supposedly an ancient land surface for 10 million years. To niby miała być
powierzchnia lądowa przez 10 milionów lat. And yet when the geologists first described these layers, A jednak kiedy geolodzy po raz pierwszy opisywali te warstwy, they had no idea there was a time gap there. nie mieli w ogóle pojęcia nawet, że tam była luka czasowa. It just looks like the sediments were laid down one after another. Wyglądało po prostu na to, że osady się układały jedna na drugiej. Now, so far-reaching are the implications of this missing time problem Tak daleko siężne są implikacje tego problemu luk czasowych, that the Geological Society of London devoted its meeting in 2012 to discussing it. że Geologiczne Stowarzyszenie w Londynie poświęciło całe swoje roczne spotkanie w 2012 roku, żeby omówić ten problem. And the papers from this conference were published in this book in 2015. I w tej książce wydali artykuły, które powstały po tym spotkaniu. W 2015 roku została ta książka wydana. And in the introductory paper, the authors say this: I w artykule wstępnym autorzy tak piszą. the existence of time gaps is clearly demonstrated Istnienie luk czasu jest wyraźnie wykazane by the consideration of sediment accumulation rates. przez uwzględnienie tempa akumulacji osadów. But identifying and quantifying them in the field is far more difficult. Ale ich identyfikacja i określenie ilościowe w terenie jest o wiele trudniejsze. That's a very telling statement, I think. To jest dość wymowne stwierdzenie, myślę. What they're saying is that radiometric dating requires these long time gaps, Oni mówią, że radiometryczne datowanie wymaga tych długich luk czasowych, but when we actually go to real rocks and try to find these time gaps, it's actually quite difficult. ale jak idziemy do konkretnych skał i szukamy tych luk czasowych, to jest to dość trudne. They describe these time gaps as often cryptic, Opisują te luki czasowe jako, że są często zagadkowe, which means that they're hidden. czyli że po prostu są ukryte. And I think we're justified in asking the question, I myślę, że mamy prawo zadać pytanie, why is it so hard to find evidence of all this time dlaczego tak trudno znaleźć dowody na cały ten czas, if the radiometric dates are correct? jeśli datowanie radiometryczne jest właściwe. But the missing sediments and the lack of erosion are not the only problems. Ale brak sedymentacji i brak erozji nie są jedynymi problemami. There's one other problem I want to tell you about, Jest kolejny problem, o którym chciałbym Wam powiedzieć, which is the absence of animal traces. a to jest brak śladów zwierzęcych. So let me try and explain this. Pozwólcie, że to wyjaśnię. The Old Earth model says that Staroziemski model mówi, że there were long time gaps between episodes of sedimentation, były długie luki czasowe and pomiędzy warstwami osadów and in those time gaps, i podczas tych luk czasowych the sediments may have been eroded away, te osady mogły ulec erozji, but even if they weren't being actively eroded, ale nawet jeśli nie były nie zostały aktywnie zniszczone przez erozję, other things will happen. inne rzeczy się wydarzą. Imagine a layer of sediment freshly laid down on the floor of the ocean. Wyobraźcie sobie warstwę osadów świeżo nałożoną na dnie oceanu. Maybe deposited by a storm. Może zdeponowaną przez burzę. What happens to that layer? Co się dzieje z tą warstwą? Well, very quickly animals will come in and begin to colonize that layer of sediment. Bardzo szybko przyjdą zwierzęta i zaczną kolonizować ten teren osadów. The sediment will be exposed as the sea floor for some period of time. I te osady będą eksponowane, niezakryte na dnie morza przez ten cały czas. And animals will begin to burrow into the sediment to build their homes. I zwierzęta zaczną ryć nory czy wkopywać się w te osady, żeby zbudować sobie tam domy. Or to process the sediment for food. Albo żeby przetwarzać te osady jako jedzenie, pożywienie. And these activities by animals are very effective at destroying any structure in the sediment. I te aktywności tych zwierząt są bardzo skuteczne, bardzo skutecznie niszczą jakąkolwiek strukturę w tych osadach. When a sediment is laid down, it has an internal structure. Kiedy osad się odkłada,
ma wewnętrzną strukturę. Typically it shows layering. Typowo jest to warstwowanie. But the animals churn the layers up. They mix the sediment up. Ale te zwierzęta zaburzają te osady i te warstwy, mieszają je. And we call this mixing of the sediment by animals bioturbation. I te mieszanie tych osadów przez te zwierzęta nazywamy bioturbacją. The ocean teems with burrowing animals. Ocean roi się od tych zwierząt, które kopią na dnie oceanu. And they're drawn from a wide variety of groups. I to one są w szerokim zakresie grup. There are clams and other kinds of shellfish, Są małże, na przykład, sea urchins, jeżowce all kinds of arthropods like shrimps and lobsters, i rzeczy jak krewetki czy raki and lots of different kinds of worms. i różne rodzaje glist. How quickly do these animals burrow into the sediments? I teraz jak szybko te zwierzęta potrafią zagrzebać się w tych osadach? Well, we know that many of them burrow very quickly. Wiemy, że wiele z nich grzebie w tych osadach zagrzebuje się bardzo szybko. I'm missing a picture here. There should be a picture of this Brakuje clam. mi tutaj obrazka. The West Indian beach clam lives in the tidal zone of sandy beaches in the West Indies. Małża piaskowa mieszkających w zachodzie, w Indiach Zachodnich potrafi zagrzebać się w tych osadach. And it can burrow into the sediment at rates of half a centimetre a second. W prawie pół centymetra na sekundę. And it can completely bury itself in just a few seconds. Może całkowicie się zakopać w kilka sekund. And in fact, this species of clam and other closely related species Ten gatunek małż i inne gatunki podobne do niego can burrow so quickly mogą się zakopać tak szybko, that they follow the surf line up and down the beach. że mogą podążać linią brzegową wzdłuż plaży. With the rising and the falling of the tide. Wraz z przypływem i odpływem morza. So maybe 30 meters in a single tidal cycle. I to może być do 30 metrów nawet. So they move really fast. Więc bardzo szybko się poruszają. And in fact, it doesn't take long for these burrowing animals to completely churn up or to homogenize the sediment. Tym zwierzętom nie zajmuje to długo, żeby całkowicie zaburzyć te osady i zhomogenizować czy ujednolicić te osady. So when all of the internal structure in the sediment has been destroyed, we say it's been homogenized. Więc kiedy te zwierzęta zupełnie zniszczą te warstwy osadów, mówimy, że zostały te warstwy homogenizowane albo ujednolicone. And we've done experiments with some of these animals in the laboratory. I eksperymenty zostały przeprowadzane na tych zwierzętach w laboratoriach. And in population densities of 10,000 animals per square meter, I w populacjach gęstości 10 000 osobników na metr kwadratowy they can completely homogenize the sediment to a depth of 10 centimeters wyszło, że całkowicie potrafią zhomogenizować osady do 10 cm głębokości in 1 hour. w 1 godzinę. Now you may say 10,000 animals, that seems a lot of animals. Możecie powiedzieć, że 10 000 zwierząt to jest dość dużo. But in the oceans, there may be 60,000 per square meter. Ale w oceanach może mieszkać razem aż do 60 000 osobników na metr kwadratowy. And in fact, even when they're in lower population densities, they still churn up the sediment really A quickly. nawet jak jest mniejsza gęstość tych populacji, to i tak potrafią bardzo szybko zaburzyć te warstwy osadowe. So 200 worms per square meter can destroy the sediment layering in 100 days. Więc 200 osobników na metr kwadratowy takich glist potrafi 10 cm głębokości zaburzyć w ciągu 100 dni. Or 40 sea urchins can destroy the sediment layering in 3 days. Albo 40 jeżówek potrafi 50 cm głębokości zaburzyć w 3 dni. And these shrimp are really fast.
a te krewetki są bardzo szybkie. They can destroy the sediment layering in 15.5 hours. Potrafią zaburzyć osady, warstwy osadowe w 15,5 godziny. So, given how fast we know these animals burrow in the present day, Więc jak wiemy, jak szybko te zwierzęta zakopują się, czy tworzą norki w osadach dzisiaj, we would expect the complete homogenization of ancient sediments to be the norm. spodziewalibyśmy się, że normalną rzeczą byłoby zhomogenizowanie starożytnych warstw. Virtually all modern sediments are completely homogenized in just hours. Bo współcześnie wszystkie warstwy sedymentacji są zhomogenizowane w przeciągu godzin. And in fact, one expert, Richard Bromley, who studies burrowing animals, Jeden ekspert, Richard Bromley, który bada te zwierzęta żyjące na dnach oceanu, has made this very point. mówi tak: He said 100% bioturbation of the sediment 100% bioturbacji substratu, to jest Is sediment osadów, is the natural end product of the activity of the burrowers. jest naturalnym produktem końcowym aktywności tych zwierzątek. Failure to reach 100% Nieosiągnięcie poziomu 100% or failure of that state to be preserved in the rock record lub brak zachowania tego stanu w zapisie skalnym are conditions that require explanation. są kwestiami, które wymagają wyjaśnienia. Okay, so what he's saying is if we find any sediment Więc on mówi, że jeśli znajdziemy jakikolwiek osad, in which the layering is preserved, w którym warstwowanie się zachowało, we've got to find an explanation musimy znaleźć na to jakieś wytłumaczenie, because the layering should have been destroyed. ponieważ warstwowanie powinno było zostać zniszczone. So what do we see in the rock record? Więc co widzimy w tym zapisie skalnym? Well, over the last decade or so, two geologists, Na przestrzeni ostatniej dekady dwóch geologów, Leonard Brand and Art Chadwick, Leonard Brand i Art Chadwick, have been conducting with their students a survey przeprowadzają ze swoimi studentami takie badanie of the amount of burrowing in rock formations i badają ilość aktywności tych zwierzątek w formacjach skalnych in Utah and Colorado. w Ucie i w Colorado. Now, they've studied this area in particular Przebadali szczególnie ten teren, because it's a place where much of the rock record is well exposed, ponieważ jest to miejsce, w którym większość zapisu skalnego jest bardzo widoczna. and it's also in the desert, Też jest to na pustyni, which means that the rocks are not covered up by vegetation, to znaczy, że te skały nie są pokryte fauną, which is something that really annoys geologists. bo to jest coś, co bardzo denerwuje geologów. We don't want all the green stuff over our rocks. Nie chcemy pełnozielonych rzeczy na naszych skałach. We want to be able to see the rocks. Chcemy być w stanie widzieć skały. So this is a good place to do this study. Więc to jest dobre miejsce, w którym można przeprowadzać takie badania. And what they did was they worked carefully through many vertical sections of the rock column I oni dokładnie przebadali kilka sekcji kolumny skalnej, thousands and thousands of meters in thickness, tysiące metrów. do you need a break? have we got some water? Przepraszam. Tysiące metrów grubości. Have a break. we'll take 5. We'll have a short break. Yeah. Okay. Let me know when you're ready. Sorry. That's okay. Here we are. I've got your glass of water. Dzięki. Dziękuję. Very good. Przepraszam, tysiące metrów grubości. I've obviously talked for too long. So they worked their way through many thick sections of rock, Więc przebadali wiele grubych sekcji skalnych
And these vertical black lines represent the various formations that they studied. I te pionowe, czarne linie przedstawiają te różne the various what did they study? Rock formations. Formacje skalne, które przebadali. So you can see they've spanned a lot of the geological record. Więc widać, że przebadali te skały na przestrzeni geologicznego zapisu. From the Cambrian to the Eocene. Od Kambru po Eocen. And what they did was they went layer by layer, centimeter by centimeter. I oni przebadali warstwę po warstwie, centymetr po centymetrze. And they looked for evidence of animal burrows in the sediments. I szukali dowodów aktywności tych zwierzątek dna morskiego. And they used a scale to rank the amount of burrowing that they found. I użyli taką skalę, żeby ocenić skalę, wyniki swoje. So if there were no burrows, Więc jeśli nie było w ogóle aktywności tych zwierzątek, or not enough burrows to significantly disturb the layering, albo za mało tej aktywności, żeby jakoś znacząco zaburzyć te warstwowanie, they ranked that layer 1. Oznaczyli tą warstwę skalą 1. If there was some burrowing, but the layering was still well preserved, they gave it number 2. Jeśli było jakieś ślady aktywności, ale niewielkie, to oznaczali 2. If there was extensive burrowing, they called it number 3. Jeśli było dużo tam aktywności, tych zwierzątek dawali numer 3. And if the sediments were completely homogenized with no layering preserved, they labeled it number 4. A jeśli osady były całkowicie zhomogenizowane, bez żadnych warstw, to oznaczali to 4. Okay, so what did they find? I co znaleźli? Well, here's one section of rock that they studied. Tu jest jedna sekcja skał, którą przebadali. This again is the Moenkopi formation that we talked about earlier. To jest formacja Moenkopi, o której wcześniej wspomnieliśmy. They studied 500 meters. Przebadali 500 metrów. And they found in the whole 500 meter section only 2 beds that had burrows in. I w tej całej sekcji 500-metrowej znaleźli tylko 2 warstwy z dowodami tej aktywności. They're indicated by these symbols here. Tutaj są pokazane przez te symbole. But even in those layers, Ale nawet w tych warstwach the layering was still well preserved. to warstwy i tak były dość dobrze zachowane. So the whole formation was put in column 1. Więc całą tą formację oznaczyli 1. Okay, so there's column 1. This was about average for every rock formation they studied. I to była średnia dla wszystkich formacji skalnych, które przebadali. Here's another section. To jest kolejna sekcja. This is a 60 meter thick section of the Mancos Shale. To jest 60... ta sekcja ma 60 metrów szerokości i to jest Mancos Shale. Yeah. And you can see that there are some layers that have burrows. I widać, że są niektóre warstwy, które mają te ślady aktywności tych zwierzątek. But in most cases not enough to significantly disturb the layering. Ale w większości przypadków było tego za mało, żeby zaburzyć warstwowanie. There were a small number of beds that were ranked level 3. Jest mała liczba warstw, którym przypisali numer 3. And there were two layers that were ranked level 4 that were completely homogenized. Dwie warstwy, którym przypisali 4, które były całkowicie ujednolicone. This was the section that had the most bioturbation of any section they studied. To była sekcja, w której było najwięcej bioturbacji ze wszystkich sekcji, które przebadali. But even here, almost all of it was level 1. Ale nawet tutaj prawie całość to było oznaczone 1. So this is another puzzle for the old Earth model. I to jest kolejna zagadka dla modelu staroziemskiego. We know that the oceans teem with these animals that burrow into the sediments. Wiemy, że oceany roją się od tych zwierząt, które kopią w osadach. We know it's a very effective way to destroy layering in the sediments. Wiemy, że to jest bardzo efektywny sposób, żeby zniszczyć
warstwy w osadach. In fact, it's almost impossible to imagine a rock layer being preserved intact for even a few years. Jest niewyobrażalne, żeby warstwa osadów przetrwała nawet rok. And yet when we look at the rock record, it's full of rock formations with well-preserved layering. A jednak jak patrzymy na skały, to widzimy takie formacje skalne, które mają widoczne warstwy. And that's true even when we find the fossils of burrowing animals in these rocks. I to jest prawdziwe nawet w przypadku, kiedy znajdujemy skamieliny tych zwierząt kopiących na dnie oceanów w tych samych skałach. So we know that the animals were there. Więc wiemy, że te zwierzęta były tam wtedy. Why didn't they construct burrows? Dlaczego one wtedy nie kopały w osadach? Well, the only reasonable explanation Jedynym logicznym wytłumaczeniem is that they didn't have time to construct burrows. jest to, że miały za mało czasu, żeby pomieszać w tych warstwach. The sediments were being laid down too quickly. Osady za szybko się układały. This is much easier to explain during Noah's flood, O wiele łatwiej jest wytłumaczyć ten proces przez potop Noego, when sedimentation rates would have been very high. kiedy kiedy tempo sedymentacji było bardzo wysokie. So let's summarize what we've said in this talk Więc podsumujmy to, co już powiedzieliśmy and try to draw a conclusion. i spróbujmy podsumować. Radiometric dating suggests that the Earth's sedimentary rock record accumulated over hundreds of millions of years. Radiometryczne datowanie sugeruje, że zapis skalny tworzył się przez setki milionów lat. But if the radiometric dates are correct, there isn't nearly enough sedimentary rock. Ale jeśli te daty jeśli datowanie radiometryczne jest właściwe, to mamy za mało skał osadowych. Assuming that sedimentation rates in the past were similar to those in the present day. Przypuszczając, że tempo sedymentacji w przeszłości było podobne do dzisiejszego tempa sedymentacji. There's only one way to make the old Earth model work. Jest tylko jeden sposób, który może sprawić, że model staroziemski ma sens. And that's to assume that the rock record was produced I to jest, żeby przypuścić, że zapis skalny był wytworzony by occasional episodes of sedimentation przez sporadyczne okresy sedymentacji, with lots and lots of time gaps. przeplatane wieloma lukami czasowymi. But in those time gaps, we should find erosion. Ale w tych lukach czasu powinniśmy znaleźć erozję. But in most of the places, we don't see any physical signs of the erosion that we expect. Ale w większości przypadków nie widzimy dowodów tej erozji, której byśmy się tam spodziewali. Even when millions or tens of millions of years separate rock formations. Nawet w przypadku, kiedy miliony czy dziesiątki milionów lat rozdzielają formacje skalne. Furthermore, time gaps would allow burrowing animals to destroy the layering. A co więcej, to luki czasowe dałyby tym zwierzątkom żyjących na dnie oceanu więcej czasu, żeby zaburzyć te warstwy. But when we carefully work through the rock record, we don't see the burrows. Ale kiedy ostrożnie badamy te zapisy skalne, nie widzimy dowodów tego kopania, nurkowania. There are, of course, burrows, but they're consistent only with short amounts of time. Są takie nory wytworzone przez te zwierzęta, ale dowodzą tylko krótki okres czasu. So I conclude that the old Earth model fails to explain the observational evidence. Więc ja wnioskuję, że staroziemski model nie tłumaczy dowody, które mamy. What about the creationist model, the young Earth model? A co z modelem nowoziemskim? Tak Well, jak I- uważają kreacjoniści. Well, I think this model can explain the data very well. Ja uważam, że ten model bardzo dobrze wyjaśnia dane, które mamy. In the young Earth model, most of the fossil-bearing sedimentary rocks accumulated during Noah's flood. W modelu młodoziemskim większość osadów akumulowała się podczas potopu Noego. With some building up in the centuries immediately after Noah's flood. A niektóre osady odkładały się troszkę po. So they weren't laid down over hundreds of millions of years. Troszkę po potopie, więc nie odkładały się na przestrzeni setek milionów lat. During the flood, sedimentation rates would have been very high. Podczas potopu tempo sedymentacji byłoby bardzo, bardzo wysokie.
maybe as high as like a flash flood in the modern day. Może tak wysokie jak podczas gwałtownej powodzi, tak jak możemy mieć współcześnie. And that's perfectly able to explain the observed thickness of sedimentary rocks that we see. To bardzo dobrze wyjaśnia grubość skał osadowych, które możemy zaobserwować. We don't need to suppose that there were long time gaps. Nie mamy potrzeby przypuszczać, że były długie luki czasowe. Furthermore, Co during the więcej, flood, podczas potopu deposition was too rapid for the burrowing animals to construct burrows. depozycja była zbyt szybka, żeby zwierzęta żyjące na dnach oceanu mogły wytworzyć te swoje nory. So mostly the layering is well preserved. Więc w większości przypadków warstwowanie jest dobrze zachowane. And the amount of activity that we actually see is consistent with a short time scale. I większość dowodów, jakie mamy, wskazuje na to, że odbywało się to wszystko na przestrzeni krótkiego okresu czasu. So I want to conclude that the young Earth model Więc chciałbym zakończyć tym, że model młodoziemski not only offers a plausible explanation for the Earth's sedimentary rock record, nie tylko daje nam wiarygodną wytłumaczenie zapisu osadów skalnych, but actually the best explanation for the Earth's sedimentary rock record. ale jest... Sorry, once again, the best? But the best explanation for the Earth's sedimentary rock record Ale najlepszym wytłumaczeniem na osadowy zapis skalny and if we can trust what jest the najlepszym dowodem, jest najlepszym wytłumaczeniem na zapis skalny. and if we can trust what the Bible says I jeśli my możemy wierzyć w to, co mówi Biblia, about something as controversial as a young world, o czymś tak kontrowersyjnym jak młoda Ziemia, then that should give us great confidence in everything else that the Bible says. to powinno dać nam dużą wiarę w wszystko inne, o czym mówi Biblia. I want to just recommend a couple of resources and then we'll conclude. Chciałbym polecić tylko kilka źródeł, a potem zakończymy. If you want to read more about radiometric dating, Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o radiometrycznym datowaniu, I recommend the book Thousands Not Billions by Dr. Don DeYoung. polecam książkę Tysiące, nie miliardy przez doktora Dona DeYounga. If you want to find out more about some of the things I've specifically spoken about today, Jeśli chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej o tym, o czym ja osobiście mówiłem dzisiaj, there's an excellent book that's been written by the two geologists I mentioned, Leonard Brand and Art Chadwick. jest świetna książka napisana przez tych dwóch geologów, o których wspomniałem, Leonard Brand i Arthur Chadwick. It's a university level textbook, To jest podręcznik na poziomie uniwersyteckim, so it's quite advanced, więc jest dość zaawansowany, but particularly for students this is an excellent resource. ale szczególnie dla studentów to jest świetne źródło. The good news is that this book is now in its third edition and it's available free. Dobre wieści są takie, że ta książka jest teraz w 3. wydaniu i jest obecnie za darmo. And I think if you go to this web link, you'll be able to download a free copy of the e-book. So I do that while it's still I available. myślę, że jak pójdziecie na tą stronę, to będziecie mogli za darmo pobrać tą książkę And you can also find out more about Biblical Creation Trust at our website. i moglibyście się też więcej dowiedzieć o Stowarzyszenia Biblijnego Kreacjonizmie na naszej stronie internetowej. Thank you very much for your attention. Dziękuję Thank you. bardzo. Thank you. Mamy 5 minut na pytanie, właściwie chyba jedno pytanie, a jeżeli pytań jest więcej, przesuniemy to na czas po obiedzie, kiedy zrobimy taką sesję ze wszystkimi mówcami. Także jedno pytanie, jeżeli ktoś ma, to teraz. A za 5 minut mam opowiem. Okay. Are they having questions or are we having a break? You're not having questions. Okay. Oh, there is one. Okay. Pytanie jest takie, skąd się wzięła ropa? Ropa naftowa. Where did oil come from? Where did oil come from? Wow. That's another lecture. To jest inny wykład. Oil is basically organic material, Olej to jest materiał organiczny. marine microorganisms, microscopic organisms, Morskie organizmy mikroskopijne, that was buried during Noah's flood.
zostały pogrzebane podczas potopu Noego. And it produces the hydrocarbons that produce the oil, that we find in oil. I to wyprodukowało węglowodany, które znajdujemy w oleju. Yeah, so it has an organic origin, a bit like coal. Więc Coal is ma początki plants, organiczne, vegetation. tak samo jak węgiel. Yeah, and chemical transformations, I heat, chemiczne transformacje, ciepło transform the organic material into oil and into coal. przemieniły ten materiał organiczny w ropę czy węgiel. Yeah.